Będą tutaj znacznie wyższe koszty niż klient chyba zakładał. Siłownik lata. Jest tutaj luz na tym zawieszeniu przedniej osi. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik Fendt 820, 2009 rocznik, przebieg około 8000, 8 z malutkim haczykiem, chyba 8100. Ciągnik od początku użytkowany przez jednego właściciela, więc tragedii nie ma, ale jednak wydawałoby się, że wszystko będzie w porządku, natomiast po przyjeździe na warsztat się okazuje, że pewne rzeczy jest więcej do zrobienia niż tu było przewidziane. Ciągnik właściwie przyjechał na przegląd taki okresowy, regulacja zaworów, wymiana tam filtrów, chociaż nawet nie wszystkich, bo klient tutaj niedawno olej w silniku wymienił, więc bez oleju w silniku, sprawdzenie instalacji elektrycznej, choć właściwie oświetlenia, wymiana tam żarówek, natomiast i na to przyjechał, a jak się okazuje, że tutaj troszeczkę będzie większy zakres niż to było pierwotnie planowane, no ale to też pewno i dlatego też. Ładowarki Wacor, maszyny tworzone z pasją przez zespół niemieckich inżynierów z 50-letnim doświadczeniem. Będą tutaj znacznie wyższe koszty niż klient chyba zakładał na przegląd tego ciągnika. No i tak po kolei, jeżeli tutaj przegląd silnika, mamy tutaj zdjętą pokrywę zaworów, no i tutaj widać brakuje jednej nakrętki, znaczy ona była, natomiast została tu wykręcona, ponieważ no, przy próbie regulacji zaworów okazuje się, że gwinty są już troszeczkę poprzeciągane, no i w zasadzie nie ma tu pewności, żeby to dobrze skontrować. No i trzeba będzie chyba wymienić może nakrętkę, zobaczymy jak się założy nową, ale tak bardziej prawdopodobne, że trzeba będzie wymienić tą śrubę tutaj regulacyjną. No a niestety, żeby to wymienić, to dojdzie troszeczkę więcej roboty, bo mamy do zdjęcia tutaj obudowę zaworów, troszeczkę tu biżuterii do zdjęcia. I wtedy chyba jak już zdejmiemy, to wymienimy wszystkie śrubki i te nakrętki, no ponieważ no ileś razy już to było regulowane, dokręcane, no i mamy taki efekt, jaki mamy, że tutaj ten gwint już nie do końca trzyma tak, jak powinien trzymać. No i to wtedy jest ryzyko, że coś tam się może wydarzyć, no bo gdzieś puści ta śruba i robi jeszcze bałaganu. Czyli to, co mamy przy silniku tutaj na dzień dobry do zrobienia. No ale to jest tylko chyba niewielka część z tego, co tutaj nam wyjdzie do porobienia, bo przechodząc tutaj do tyłu, mamy widać zdjęty, praktycznie rozebrany tylny podnośnik. Tutaj zdjęty siłownik tuza. Siłownik prawy leży tutaj na stoliku i jak widać jest tu niestety już dosyć mocno wyrobione. Tego klient nie zgłaszał, no bo tego nawet nie widział, natomiast jak tutaj zaczęliśmy sprawdzać luzy na zawieszeniu tylnego podnośnika, gdzie tutaj mamy wieszaki, no otwory już dosyć mocno zużyte, tutaj stworznie, tak sobie to wygląda, czyli widać jest tutaj luz, a jeżeli tu jest ciągnik z EHR-em i to ma pracować z pługiem, no to potem ciężko, żeby ten podnośnik dobrze i prawidłowo działał, także na pewno wszystkie stworznie do wymiany. Zobaczymy wieszaki, no bo tutaj no można zrobić tak, zregenerować otwory, wytulejować, to też niestety troszeczkę będzie kosztowało. Nowy, kompletny wieszak, oryginalny w Fendcie kosztuje ponad 3000 zł. Tu jak widać też są już też luzy, to wszystko już jest dosyć mocno tutaj zużyte. No i zobaczymy, przyjdzie zamiennik tego wieszaka, zamiennik kosztuje troszeczkę ponad 1000 zł, więc jeżeli to zamiennik będzie dobrej jakości za 1000, to nawet nie ma sensu tego tutaj rozbierać i regenerować, tylko po prostu założyć nowe wieszaki i problem będzie z głowy, plus nowe stworznie, no i, że tak powiem, po bólu. No tutaj jeszcze jest ramiona dolnego, dolne ramiona podnośnika, tak jak widać też tu otwory
niestety się zużyły. I tutaj myślę, że to tak szczerze mówiąc, tak jak widać, w stworzniu jest smarownik, ale chyba jednak operator zapomniał, do czego służy ta wotnica albo smar. No i tutaj ewidentnie na pewno nie było smarowane, no bo tak się tutaj to dosyć mocno zużyło. No tutaj to jest zużycie i na to tu już operator może większego wpływu nie ma. Tu ma bardziej wpływ maszyna, jaką z tyłu zahaczamy. Jeżeli to jest zbyt ciężkie maszyna, to też to przyspiesza nam zużycie. No i tutaj jest też luz na tych tutaj końcówkach. I teraz tak, no wymieniać całe kompletne ramiona raczej nie. Zrobimy. Te otwory tutaj się wytulejuje, tak żeby dostać wymiar nominalny, a te końcówki tutaj sobie wspawamy. Tutaj leżą już w zasadzie przygotowane nowe końcóweczki. Koszt takiej końcówki no nie jest znowu aż taki duży, także da się to tutaj przeżyć. Tutaj leży nowy stworzeń, no i te części tutaj trzeba na pewno nowe, a te wieszaki, tak jak mówiłem, zobaczymy, jaki to przyjdzie zamiennik. Mamy tu jeszcze luz na tym wale głównym podnośnika. Teraz z czego tak może nie będzie widać, ale jak to było wszystko zmontowane, chociaż tutaj kolega spróbuje troszeczkę ruszyć, ale to pewno dzisiaj to już za dużo rozmontowane. No, będzie problem. No, być ciężko, ale to wczoraj to było sprawdzane akurat w obecności zresztą też klienta, bo klient wczoraj był zobaczyć. Nie widział co prawda tych zaworów, bo to wczoraj jeszcze nie było zdejmowane. Ale no zobaczymy, coś tutaj podłożymy. Może gdzieś to tam. No, nie, to już tam jest na pusto, ale no to tutaj ten wał, troszeczkę tam widać, że troszeczkę się rusza, to tak minimalnie, ale jak tu był wszystko zmontowane, to tak jednak było widać dosyć duży luz. No i trzeba to będzie rozebrać. Myślę, że wymienimy tylko tuleje i nic więcej wystarczy, chociaż już mieliśmy taki przypadek, że wał był podrobiony i trzeba było wał wymienić na nowy. Może trochę gorsza sprawa, tak jak tam ten siłownik. Tutaj będzie zresztą widać na tym siłowniku lewym, bo ten też jest niewymontowany, jaka tutaj jest. Teraz ten kolega ruszy siłownikiem. Jak tutaj sobie ładnie. MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. Siłownik lata. I teraz tak, idealnie by było, gdyby tylko trzeba zregenerować otwór w siłowniku, no bo to mniejszy problem, bo wtedy tutaj się roztoczy, wstawi tulejkę i po bólu. Też troszeczkę może tu wprowadzimy, poprawimy fabrykę, bo tak jak widać, tam nikt nie przewidział, żeby to nasmarować, bo nie ma dojścia. Teraz już robiliśmy tak w ciągniku, że tutaj wyprowadziliśmy punkt smarowania tego tutaj czopu, tu na tą tylną płytę, 2 smarowniczki lewo, prawo, raz na jakiś czas troszeczkę 2 razy pompnąć smarownicą i problem z głowy. Ale gdyby się jednak okazało, i tu musimy też dokładnie sprawdzić, bo też mieliśmy taki przypadek, że no, te stworzenie były już owalne i tutaj musimy dokładnie pomierzyć, czy ten stworzeń jest okrągły, czy jednak nie do końca okrągły, no bo jak będzie owal, no to teraz zregenerujemy siłownik i to też niewiele zmieni, tylko troszeczkę, no bo dalej luz może być, więc wtedy by trzeba wymontować płytę od przekładni. No a żeby to zrobić, no to znowu kabinę trzeba będzie pewno zdemontować ciągnika, zresztą tak i tak będziemy tutaj albo obalać kabinę, albo demontować, ponieważ mamy do sprawdzenia i do usunięcia jeszcze wyciek z przekładni, tam gdzie wchodzi wał napędowy przekładni, ale to za chwileczkę o tym jeszcze powiem dlaczego. Natomiast no tutaj gdyby to, no to trzeba te stworzenie też zregenerować. Stworzenia są niewymienne, to jest w całości tutaj wciśnięte w odlew i je idzie wyciągnąć. No tak troszeczkę tam ciężko to idzie, ale da się to zrobić, no i wtedy trzeba stworzeń jakby zregenerować i wcisnąć z powrotem w obudowę, zabezpieczyć, no i dalej będzie chodzić, bo też już takie coś robiliśmy. A wracając do tego wycieku z przekładni, to jest wyciek z przekładni, teraz tak nie widać, no ale to by tam trzeba się może pod spód podłożyć.
A nie będziemy się teraz tutaj kłaść, chociaż może z góry coś, nic tam nie wejdziemy. Coś tam widać, ale nie za dużo. Wyciek jest z przekładni, tam prawdopodobnie pierścień uszczelniający, ale ten pierścień uszczelniający bez powodu się też tam nie zepsuł. No tutaj też takim powodem to są poduszki zawieszenia silnika. Te elementy, one są zużyte i teraz mamy w 4 miejscach podparty silnik zamocowany do ramy. Jeżeli poduszki są zużyte, to przy każdym dodaniu gazu lub zdjęcia nogi z pedału gazu ten silnik troszeczkę się zakołysze w lewo, w prawo, czyli przy zmianie obciążenia ten silnik troszeczkę pracuje, a jak on zaczyna pracować, to tak mówiąc troszeczkę bokiem się stawia, no i wtedy wał, który wchodzi do skrzyni, może też jakby tam uszkadzać ten pierścień uszczelniający. I przy okazji, jak już będziemy tam usuwać wyciek, no to też trzeba sprawdzić, bo można tu prawie z całą pewnością stwierdzić, że możliwe, że też będzie trzeba wymienić wał i amortyzator drgań silnika, ponieważ no, tam też może być już zużyty fres i dlatego no, jeżeli będzie zużyty znacznie, no to istnieje ryzyko, że no, przy jakimś obciążeniu gdzieś ten ciągnik kiedyś stanie na środku pola, to pół biedy, może stanąć na środku ronda, no, wtedy trochę większy problem, bo trzeba będzie go szybko ściągać z drogi. Także to jeszcze jest tutaj przed nami, no ale to jakby w dalszej części, czy może już w nowym odcinku filmu o tym ciągniku pokażemy. Tu będziemy jeszcze musieli usunąć, co prawda niewielki luz na zawieszeniu przedniej osi, ale jest ten luz, teraz no, nie pokażemy go, no bo tak jak było widać, ciągnik trochę wisi w powietrzu i w zasadzie tylko na jednym kole stoi z 4, więc to będzie dosyć ciężkie. Natomiast Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. jest tutaj luz na tym zawieszeniu przedniej osi i co ciekawe, ten luz był kasowany mniej więcej 1500 godzin temu. Był też tutaj wymieniane tulejki. No i znowu jest luz, ale to tak chyba samo jak tam z tyłu. Operator chyba zapomniał, do czego służy smarownica. I tutaj właściwie właściciel troszeczkę jakby potwierdza, że no faktycznie mógł ten operator zaniedbać tu swoje obowiązki, no bo tak jak tam widać nie było smaru, tak tutaj też na przedniej osi, na smarownikach, gdzie są te dwie tuleje zawieszenia przedniej osi, też smaru raczej nie było widać i chyba ten ostatni raz chyba był smarowany, jak były regenerowana przednia oś i potem się już zapomniało albo nie chciało się pochylić i nasmarować smarowniki, no ale to już pozostawiam tu w gestii właściciela ciągnika, jak on to rozwiąże z operatorem, no bo to niestety generuje niepotrzebne koszty, które no, że dzisiaj trzeba liczyć te koszty, no a tutaj się troszeczkę później jednak zbiera, no i czemu taka droga naprawa. Także no, troszeczkę się tu na pewno nazbiera, będziemy to regenerować, co się da, to zregenerujemy, co się nie da, to wymienimy na nowe, no i tutaj też, gdzie będzie można, to oczywiście no, zamiennik dobrej jakości, no albo no, w zależności od oryginału, jeżeli ten zamienników, nie wszystkie części idzie kupić w zamienniku, albo zamienniki są słabej jakości, wtedy za duże ryzyko, żeby stosować tam jakąś część zamienną wątpliwej jakości, żeby coś więcej nam się nie uszkodziło. No tak to wygląda ciągnik, który ma powiedzmy 14 lat i koło 8000 godzin, czyli nie był aż tak intensywnie eksploatowany. Klient ma więcej ciągników, właściwie do tych głównych prac to używa większy ciągnik, większej mocy, a ten tutaj jest bardziej do prac jakby już tam pomocniczych, lżejsze maszyny, ale na pewno chodzi z agregatem uprawoosiewnym. No i to też być może ten agregat jest zbyt ciężki, zawieszany na tylnym podnośniku, co na pewno też miało wpływ na zużycie się tych elementów zawieszenia tylnego podnośnika. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście z dalszego przebiegu naprawy nagramy nowy odcinek, żeby pokażemy, co jeszcze dokładnie tam zrobiono. Zresztą zobaczymy, co wyjdzie z tym tłumikiem drgań na silniku i wałkiem.